czy na Posiołku w Szubuni, czy na tym uczastku Jurgusie była jadalnia, dom jadalny, gdzie po pracy ludzie szli na kolację. Tam nie było tak, że każdy sobie gotował czy coś, bo nie był w stanie. Kilka razy byłem w tej stołówce, kupiłem sobie zupę pod nazwą rybny sup. Tam nie było ryby, tylko oczka na zupie pływały. No i w środku makaron. Rybny sup, łapsza. Łapsza to właśnie jest temat od makaronu. Makaron gonił jeden drugiego i nie mógł dogonić. Drwale, którzy byli tymi stacharowcami, którzy są właśnie bohaterzy, którzy ponad normę zcięli lasu, mieli dostęp. Pierwsi byli w kolejce do jedzenia, do kuchni, lub jak przywieźli coś ze sklepu, to oni mieli pierwszeństwo. Jedzenie, stołówkę używaliśmy bardzo mało, rzadko, od czasu do czasu, gdzie było możliwość nie było dostępu, byliśmy głodni, to się kupowało właśnie tą zupę łapszę, a o drugim nie było mowy. Co było na drugie, to nie wiem, bo nigdy nie jadłem, nigdy nie kupiłem, nigdy nie jadłem. Tylko chleb właśnie i tą zupę łapsza. Jedynie tylko, kiedy brat dostał kurzą ślepotę, bo nie miał tyle witamin, żeby być przy normalnym zdrowiu. Mieliśmy maszynę do szycia, gdzie sprzedaliśmy tą maszynę i za te pieniądze kupiliśmy wątrobę i ta wątroba go właśnie wyleczyła. Natomiast na Szubuni na drugi rok pobytu namawiają, ażeby sobie wynająć działkę, w której można posadzić swoje jarzyny. Tak, za opłatą trzeba było płacić, które odciągali z wypłaty mego ojca. Najęliśmy właśnie taką działkę, to był piasek, żółty piasek, nadający się tylko do budowy. Skopaliśmy to, kartofle w kołchozie kupiliśmy, ale nawozu nie ma. Ale niedaleko, odległości kilometra od Posiołka Szubunia, był obóz więźniów Łagry, ruskie Łagry, gdzie nawóz ludzki był wyciągany z dołów i wkładany do beczki. Moja siostra postanowiła pójść i ukraść wiadro tego nawozu. I w rozcieńczeniu wlewaliśmy w dołki, gdzie kartofle, najpierw dołki, później rozcieńczony ten nawóz i wsadziliśmy kartofle. Według stanu, w jakim stanie była ta działka, dosyć dobry zbiór był. Jednak nie skorzystaliśmy z tego, bo kiedy przyszła amnestia, nakopaliśmy, nie było gdzie chować tych kartofli, chowaliśmy pod łóżkiem. No, jak przyszła amnestia na wyjazd, to była okazja ich sprzedać. To był cały nasz majątek. Chleb można tylko było kupić, każdy miał kartkę, na kartce 400 gram. To było można najwięcej kupić na kartkę 400 gram na dzień. Przeważnie jedna osoba dostawała kartkę, przydział. Jeżeli była rodzina, to było dzielone, że nie dostawał pełnej stawki, natomiast dostawał na rodzinę 400 gram. Samotny robotnik dostawał 400 gram tak samo, ale na rodzinę była też kartka, też 400 gram. To było nasze właśnie całe wyżywienie, będąc na Syberii. Nie znałem
nie znałem drugiego dania, nie widziałem kotleta, nie widziałem masła, nie widziałem kostki mięsa, czy coś. Nie widziałem. I tak jakoś żyliśmy.